I was born to fly higher than the sun. No regrets, no turning back. My journey's just begun. Through the fire, through the rain, I spread my wings and rise again. Witam. Jak myślicie, gdzie jestem? Jesteśmy w Los Angeles. Jest 9 rano. Wstałem dzisiaj dosyć wcześnie. Oczywiście głowa boli, jetlag jest, ale wybieramy się na spacer na plażę. Zapraszam. Uszedłem jedynie z 200 metrów i już się do mnie jakiś bezdomny przyczepił, ciągnąc dużą walizkę za sobą. Chciałbym, żebym się zatrzymał i porozmawiał z nim. Powiedziałem, że nie mam czasu, że muszę iść. To on się zapytał, czy może iść ze mną. Tragedia. Jestem teraz na przystanku i czekamy na autobus miejscowy i jedziemy na plażę. I jedzie autobus numer 3, Redondo Beach. W autobusie jest niestety kilku bezdomnych, także zapach nie jest za przyjemny, ale przejazd kosztuje tylko $1, nawet niezależnie od tego, jak daleko jedziemy. Dużo taniej niż na przykład w Wielkiej Brytanii. No i około 10 minut tutaj jest tylko tym autobusem na plażę, ale wiele koleżanek ode mnie z pracy nie odważyłoby się, żeby wsiąść w miejscowy autobus w LA. Jestem bardzo odważny. Nie będę pokazywał, jak to tutaj wygląda, jak atmosfera jest w tym autobusie. Zapach jest naprawdę nie do zniesienia. Udało się bezpiecznie dojechać na plażę i jest fantastycznie. Piękna pogoda, tak jak wspominałem. Niebo. Jest 9 rano, nie ma jeszcze koszmarnego upału. Ja generalnie uwielbiam morze, plaże. Dużo lepiej czuję się nad wodą. I ta plaża tutaj jest piękna. Jest jeszcze wcześnie rano, także widzę, jeszcze trwają różne prace remontowe, sprzątające. Prace sprzątające. A tu jest molo. Molo na plaży w Redondo. Bardzo fajne jest to molo. Dużo miejsc do zjedzenia. Sklepy. Baywatch. Tak jak mówiłem, jest wcześnie rano, także nie ma tutaj tłumów. Jest bardzo przyjemnie.
bardzo wielu rybaków na molo. Nie wiem właściwie, jakie ryby oni tutaj łowią. Trzeba by było się zapytać. Tutaj panowie łowią ryby. A tutaj już zobaczcie, pierwsi chętni na te rybki. Zobaczcie, jakie ptaki śmieszne. Nawet nie mam pojęcia, jakie to są ptaki. Bardzo elegancko. Tutaj nawet jest miejsce do, widzę, że od razu mycia i obrabiania ryb bezpośrednio na molo. No i zobaczcie te ptaki. Bardzo ładnie. I zobaczcie oyster bar, czyli świeżutkie ostrygi. Różnego rodzaju, różne gatunki widzę. Nawet nie wiedziałem, że tyle różnych ostryg może być. Po $2, po $3. Na pewno są już bardzo świeżutkie. Super miejsce. I homary. Kraby. Tutaj kraby. Tutaj. Nice morning. Lobster. Wow, strasznie dużo wszystkiego. I z Santa Barbary żeńskie, ale do końca nie wiem co. Aha, i Santa Barbara męskie. Właściwie Redondo Beach to tylko tak zobaczyliśmy kawałeczek i głównie molo. Jutro mam jeszcze cały dzień tutaj, więc jutro zamierzam wybrać się na spacer w przeciwnym kierunku właśnie wzdłuż Redondo Beach. A teraz chciałbym zabrać Was na Hermosa Beach. To jest moja ulubiona plaża tutaj, ale jest jakieś 20 minut spaceru, ale nie jest to jakiś nieprzyjemny spacer wzdłuż portu, jachtów. Bardzo przyjemne miejscowe sklepy z pamiątkami. Ale śmiesznie tutaj te kaczuszki sobie usiadły. I jesteśmy już na plaży Hermosa. Jest przepięknie, po prostu uwielbiam tutaj przechodzić. Nie wiem, czy widać za mną, bardzo szeroka plaża. Piękny, czyściutki piaseczek, ocean. I tutaj za mną, zobaczcie, bardzo ciekawe. To jest taka ulica wzdłuż promenada, wzdłuż plaży. Jest to jednocześnie trasa rowerowa i trasa spacerowa. I fantastyczne domki.
wzdłuż całej plaży. Te wszystkie domki, które tutaj są naprzeciwko plaży, wzdłuż plaży, są po prostu nie do opisania. Zobaczcie, tutaj jest po prostu plaża i bezpośrednio przy plaży takie cudowne domy. Tutaj zaglądamy komuś do domu właściwie. Tam ktoś siedział. Przepiękna, bardzo szeroka plaża. Już dosyć daleko trzeba dojść, żeby w ogóle dojść do tego oceanu. Musiałem założyć klapki, bo bardzo parzy piasek. Jednak słońce jest bardzo ostre. Dobrze, że nałożyłem krem z filtrem 50. Mam nadzieję, że nie doznam poparzenia słonecznego. A co to tutaj taki zestaw z Aldika? Udało mi się wreszcie dojść bliżej wody. Była to dosyć duża przeprawa. Słyszcie, jak daleko są te domki i ta promenada, którą szliśmy. Bardzo szeroka plaża. I tutaj jakieś super ptaszki. Te białe są bardzo interesujące z pomarańczowymi dziobami. Co to jest? Tak jak już wcześniej wspomniałem, ja po prostu uwielbiam morze, oceany, wszelkiego rodzaju wody. Tutaj
Tutaj woda jest dosyć zimna, w oceanie jest bardzo zimna woda, ale nadal jest super przyjemnie. Zobaczcie, no po prostu marzenie. Ja generalnie nie wiem, czy wspominałem już, ale uwielbiam te budki dla ratowników w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza właśnie tutaj w LA. One po prostu wyglądają niesamowicie. Zobaczcie, takie amerykańskie. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Feels like I could break it any moment and shatter your insides. If you feel my mind, call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not. Tutaj za mną znajduje się kolejna budka ratownika, tym razem z takim niesamowitym samochodem. Bardzo typowe to jest. Zobaczmy, jakie tutaj dane dzisiaj mamy na temat wody. Temperatura powietrza 76 stopni, temperatura wody 60. Ciekawe, czego tutaj szuka ten pan. Ojej, widzę właśnie, że pan tutaj jakąś rybę złowił. Jest poruszenie na plaży. Wow. Oh yeah, he is. Easy. Fucking Wow. easy legal. Dude, that guy's a pig. He fucking doesn't want to come in either. Come. My boy's whacking him. First day out. Let's go, baby. Yeah. Hey, let's go, my That dog. was it, the inspiration, bro. You stoked me out. Fuck yeah. Let's go. Thump that. Oh, bro, Oh. Dude, perfect. Perfect. Don't let that water get him. So that's what out of it? He's trying to get back into that water, my boy. That's a habit. Come grab this fool. Good shit, my boy. Take a picture of this thing and send it to me? Anybody got Wow. a... Can you send me a picture? Let me get in the sun, dude. My boy with the pier. That dude's badass. Hey, literally 2 seconds ago. That's like your third cast. Let's go. On that cast, I was thinking I should give this place a few more casts. It looks good. Let's go, bro. Good job. Thanks, you guys. Florida. Let's go, Valley County.
Kolejna budka dla ratownika w przepięknych, tęczowych kolorach. Chciałbym teraz jeszcze dojść na Manhattan Beach, a nie wiem, czy mi się uda, bo właśnie sprawdzałem na Google Maps i pokazuje mi, że 40 minut spaceru. No nie wiem, czy dam radę. W tym słońcu przede wszystkim. Ale jestem już głodny i na pewno chciałbym coś zjeść właśnie na tamtej plaży. O, jest pięknie. Słuchajcie, udało się, nie wiem jakim cudem, ale udało się dotrzeć na Manhattan Beach. I tutaj przede mną znajduje się molo Manhattan Beach. To jest cały czas tak jakby ta sama plaża ciągnąca się i ona przechodzi z jednej w inną. Wygląda tak samo dokładnie jak poprzednia, ale bardzo ładne jest to molo. Zaraz tam pójdziemy. Wzdłuż tutaj tych wszystkich plaż jest ta promenada, jest deptak, ale ten deptak jest również trasą rowerową. Zobaczcie, jak to tutaj już teraz wygląda w tej chwili. Domy jeszcze fajniej wyglądają. I niesamowita, bardzo widowiskowa trasa rowerowa. Tutaj jak byłem rok temu z Przemkiem, to wybraliśmy się właśnie na wycieczkę rowerową. I dodaliśmy aż do Santa Monica. Pamiętam, że to była bardzo długa wyprawa. Chyba około 10 godzin w dwie strony nam to zajęło. Zdecydowanie za daleko. Ale zobaczcie, bardzo przyjemnie. Bardzo piękna trasa. Bardzo ładne widoki. Niesamowita roślinność. Tutaj przed tym domkiem. Tutaj nadal Manhattan Beach Pier. I zobaczcie, na tej trasie rowerowej, tutaj pan łamie zakaz, bo w momencie, kiedy pali się to czerwone światło, to znaczy, że wkracza się w strefę dla pieszych, należy zejść z roweru i prowadzić rower. Pamiętam, że dokładnie tak robiliśmy. Tu jest toaleta i zobaczcie, to ptaszysko. To ptaszysko, które wcześniej widzieliśmy na filmie. Przejdźmy się kawałek tym molo, bo to właściwie był punkt docelowy naszej pieszej wycieczki dzisiejszej. Pięknie. Piękne, szerokie plaże. Bardzo jestem ciekawy, co znajduje się w tej budce na końcu molo. Okazuje się, że jest to akwarium. Tutaj znajduje się takie akwarium z morskimi zwierzątkami. I pani mi przed chwilą wytłumaczyła, że można dotykać. Ojej, za przyjemne to nie jest. I think that might be Tutaj też coś takiego. O! Aż się wystraszyłem. Złapało mnie to za palca. Tutaj są jakieś muszle perłowe.
O Jezu, tam znowu coś łazi. To jest to, co mnie złapało wcześniej za palca. Ojejku, naprawdę, to jest bardzo nieprzyjemne, łapie. I tutaj widzimy, jest jakaś rozgwiazda. Wow, yeah. Bardzo fajne, takie malutkie akwarium na końcu molo, ale bezpłatny wstęp. I jeszcze jest podobno piętro. Tak, są jeszcze różne okazy na piętrze. Like the Jones. Yeah, like Like the Where's Bob? they fishing. Bardzo ładne molo z fajnymi widokami, ale cały czas czuję, jak to coś złapało mnie za palce. Było to bardzo nieprzyjemne. Zobaczcie, zupełnie inny teraz widok tutaj jest na plaży. Teraz już naprawdę i bez żadnych żartów zaczynam umierać z głodu. Koniecznie szukamy czegoś do zjedzenia. Dzisiaj jest 17 marca, także mamy połowę marca, a bardzo dużo osób kąpiących się w oceanie. Piękna pogoda. Ocean Drive. Ale śmieszne przejście dla pieszych, że przez całe skrzyżowanie można przejść. Super. Tutaj bardzo blisko plaży, na takim deptaku, jest Manhattan Pizzeria. Jestem zbyt głodny, żeby dalej szukać, także zaglądamy do środka i zobaczymy, na czym to polega. I jesteśmy wewnątrz Manhattan Pizzeria. Słuchajcie, ciemna, speluna. Nie widziałem dawno takich warunków. Zobaczcie, jak to wygląda. O co w ogóle chodzi? Jakieś obrzydliwe zaplecze jest widoczne. I tam widzę, przyrządzają moją pizzę. Bardzo ciekawe. I wziąłem podstawową pizzę, najmniejszą jaka była, 14-calowa, z jednym składnikiem, pepperoni, i kosztuje ona $22. Także no, słuchajcie, rewelacja. Uwaga, przyszła pizza. Wow. No wygląda niesamowicie, wygląda pysznie. Widzę, że jeszcze tutaj mamy parmezan i płatki chili. Za chwilę sobie ją doprawię. Trump w telewizorze. Bardzo dobrze. Nie wiem, moim zdaniem naprawdę trzeba się bardzo postarać, żeby cerata przy ogrusie wyglądała aż w taki sposób. Przecież to chyba całe lata chyba nie było zmieniane. Niesamowite.
I zobaczcie jeszcze ten tłuszczyk w tej mojej pizzy. Lejący się tłuszcz wszędzie. Mniam. Ja już naprawdę byłem tak głodny, że nie miałem siły szukać innego miejsca i po prostu wszedłem do pierwszego, lepszego miejsca. Smaczna jest ta pizza i nawet, zobaczcie, ona się nawet broni, tak jak to w testach Magdy Gessler, ale jest tak tłusta, ocieka tłuszcz, ja nie wiem z czego ten tłuszcz się w ogóle leje, czy to jest z sera, czy z tego pepperoni. Jest smaczna, jest bardzo dobra i ciasto też jest właściwie bardzo dobre. Ale ten przerażający tłuszcz, ja w ogóle nie wiem o co chodzi. Bardzo interesujące miejsce. Nie polecam. Tak jak byłem bardzo głodny, to ja nie jestem w stanie tej pizzy zjeść do końca. Nie będę tego sobie robił. Everybody off that place. I'm not a fan of the hate. I've been up early, I'm fake. I'm not a citizen, I don't like cops. Working for niggas who say my fault. Stepping for breakfast, I see on my hop. Stepping on niggas and stealing in bitches and cracking. Giving us A taka piękna okolica, tak bardzo blisko plaży. Nie chciało mi się szukać dalej, ale słuchajcie, to była prawdziwa speluna. Jest super, zupełnie inne klimaty niż w Polsce nad morzem. Tutaj pan surfer wyszedł z morza, przebiera się przy samochodzie. Rewelacja. Ja wiem, że ja cały czas zachwycam się tym deptakiem, ale jest po prostu niesamowity. Te domki, które tutaj są wzdłuż plaży. Pewnie to są wszystko oczywiście tylko na wynajem, ale jest bajecznie. Tutaj wzdłuż tej promenady idzie trasa rowerowa, o której wam wcześniej wspominałem. Dokładnie pamiętam te 10 godzin na rowerku. Bardzo ładnie. Tutaj mamy tę promenadę idącą wzdłuż plaży, ale są jeszcze drogi poprzeczne. Z również bardzo atrakcyjnymi, niesamowitymi domami. Na tej plaży nawet toalety zachwycają. Zostały tak pięknie wkomponowane, pięknie toalety wkomponowane w plażę, że będąc na plaży, one są tak wkopane w plażę, że będąc na plaży później w ogóle tych toalet się nie widzi. Proszę bardzo, taras idealny na grilla. Zupełnie zapomniałem dodać, że ten pobyt w Los Angeles jest trochę dłuższy. Zwykle mamy tutaj 2 dni, 2 doby. Tym razem mam prawie 3 dni na miejscu i operowałem lot tylko do LA, a z powrotem wracam jako pasażer. Także można powiedzieć, że mam 3-dniowe wakacje i wracam później jako pasażer. Mam nadzieję, że w biznes klasie. Ta uliczka ciągnie się tutaj kilometrami. Po prostu można iść godzinami i podziwiać te niesamowite domy. Każdy jest inny. Każdy jest zupełnie inny. Nie ma 2 takich samych domów.
Tak jak widzicie, niektóre są w stylu bardzo nowoczesnym, niektóre tradycyjne, takie hiszpańskie, meksykańskie. Wow. Kolejny niesamowity dom. I jaki piesek przed tym domem. Ten domek na plaży, tutaj, to jest chyba mój ulubiony dom. Niesamowicie to wszystko wygląda. Tutaj miejsce oczywiście do zrobienia sobie wieczornego grilla, czy tylko jakiegoś spotkania towarzyskiego. A, spotkania, tutaj jest do grilla. Tu jest miejsce do grillowania. Piękny dom, piękny. Taka roślinność. I tutaj jest wejście do tego domu. Po prostu niesamowite. A dalej znajdujemy się po prostu na tej promenadzie wzdłuż morza. Również takie niesamowite jest, że te tarasy wszystkich domów są przy samym deptaku. Można ludziom zaglądać do domu, patrzeć jak jedzą. No i kolejny niesamowity dom. Pięknie to wygląda. Ojej, ten dom jest dużo głębszy niż przewidywałem. Myślałem, że to jest taki malutki dom przy deptaku. Tymczasem zobaczcie, w ogóle ta roślinność, która tutaj jest, to jest bajka. Ale ten dom...
Kochani, ja już nie mogę patrzeć na te wszystkie domy, które tutaj są. Także za chwilę schodzę z tego deptaka, idę wzdłuż oceanu, trochę nogi zamoczyć, schłodzić się, bo to wszystko tutaj nie jest na moje nerwy. Wszystko pięknie i słodko, ale zobaczcie, jest to teren zagrożony tsunami. Nie, słuchajcie, nie mogę już patrzeć na te domy okropne. Do tego to zagrożenie tsunami. Nie dla mnie. Idę teraz zanurzyć nogi w oceanie i uspokoić się trochę po tych wrażeniach. Bardzo przyjemny pobyt w LA. Piękna pogoda, piękne słońce. Temperatura jest właściwie idealna, 27 stopni. Tutaj przy oceanie jest bardzo przyjemna bryza. Mam nadzieję, że udało mi się przesłać Wam troszeczkę słoneczka, ciepła. Dajcie łapkę w górę, skomentujcie. Poproszę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia wkrótce w kolejnym vlogu. I was born to fly higher than the sun. No regrets, no turning back. My journey's just begun.